Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii Steelrising. Jesteśmy tutaj. Można oczywiście pójść do wątku głównego, ale też jest znajdź kryjówkę. Znajdź kryjówkę to jest zadanie poboczne i pomyślałem sobie, dobra, spróbuję, bo czasami jest tak, że tak jak już było z tymi na przykład znajdź jeźdźców, że jest to gdzieś za jakimś płotem i na ten moment nie można tam dotrzeć. Tak samo tu. No, mamy ten kompas, który nam mówi, że w tej lokacji jest zadanie poboczne, ale też zadanie główne, ale jednocześnie no, tak do końca nie wskazuje nam drogi, w jaki sposób mamy tam dojść. Więc tyle, co mamy wspomnienie, jak to wyglądało i gdzie powinniśmy iść, no i jakaś mniej więcej orientacja, w którą stronę musimy iść. Tylko tak, mamy iść do tyłu, a tam do tyłu nie bardzo wiem, którędy. Więc jest taka konsternacja. Dobra, okej, tutaj jeszcze walka. No i teraz wdawać się w tą walkę niby można, ale tak, mam przejść tam, więc być może muszę pójść tam. O, a tu mamy jeszcze skarb, który nie był do tej pory odkryty. 3 wrogów, ale myślę sobie, dobra, nie będę się z nimi bił, bo chcę w miarę sprawnie zaliczyć to zadanie poboczne, tylko że no, to są dość wymagający przeciwnicy, może nie tych dwóch z przodu, ale ten z tyłu, no to już trzeba go poszanować, ale można ich zrobić w ten sposób. Szybko przebiec, tutaj łapiemy się hakiem i już ich nie ma. A teraz można wskoczyć spokojnie już po skarb. No też mamy granaty. I tak jak mówię, w tych skarbach to albo granaty, albo fiolki. No i tutaj znowu system. Także no, można powiedzieć, że coś tam zrobiliśmy, nie? Wzięliśmy granaty. Ale potem staje się to już takie, powiem, mało interesujące, no bo tam jest kryjówka i to można się zastanawiać, co tam będzie. Ale wkrada się coś takiego jak, nie powiem, że nuda, ale bo tutaj walka z tymi zawodnikami, tu wiedziałem, że będzie wystawka. Ten teren już mniej więcej znam. Tam jest skrót. To też już pamiętałem, otworzyłem tutaj swego czasu bramę czy drzwi, więc mamy przejście i znowu jest tam nasz cel. Kolejna wystalka. Tam mamy hak. Cyk. Możemy tu przejść, wskoczyć, tylko po co? A, tu mamy dziurę. Więc w miarę. Ja też staram się to w miarę szybko. O, a tutaj jest właściwie arena. Walczyliśmy tutaj z bossem i właściwie nic tu nie zrobimy. Dlatego ten kompas w tym momencie no okej, pokazywał nam, gdzie mamy iść. No ale nie tędy. Musimy się wrócić i znaleźć inną drogę, jak tam można dojść. Pokazuję to też dlatego, mógłbym tutaj w sumie przyciąć film, ale żeby było też jasne, jak ja tam doszedłem. Gdyby, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, gdyby ktoś miał problem, zastanawiał się, zgubił się, to może odpalić ten mój film i zobaczyć wtedy, jak tam można dojść. Tym też nie będę się bił. Chociaż myślę, że jak ktoś ma przeglądać 20 filmów, żeby sprawdzić, jak dojść, no to raczej nie będzie oglądał. O, tu jest trochę błądzenia, bo niby można tam przejść, ale nie jest to takie przejście wprost. Tu trzeba tu zakręcić, tam pójść. No. Teraz już powinna być słuszna droga do celu. Do kryjówki. Mamy już ten hak, więc spokojnie można wszystkiego używać i znowu
Niepotrzebnie tu właściwie skakiwałem, bo tu była chyba skrzynia. Chociaż tam z tyłu, czy tam nie było jakiś... Chyba nie. Tych można skutecznie minąć. Znowu zachodzi pytanie, i gdzie teraz? Ten jeszcze tu dorwał, prawie zabił. Tu mamy skrót. Ogród luksemburski. I to jest to miejsce, w którym kiedyś skończyłem jeden z odcinków, tylko przyszedłem z drugiej strony. Nie wiem, czy kojarzycie, to był taki labirynt, tutaj wisiały te zwłoki, co mówiłem o tym, że coś tam mogło w nim wisieć, więc jest to wszystko powiązane, ale myślę, że można się zirytować i zmęczyć takim bieganiem tutaj, bo nie ma jasno takiego sprecyzowanego kierunku, gdzie trzeba iść. Wrogowie się odnawiają w kółko. Tutaj wziąłem westalkę, gdybym miał tam zginąć, na przykład przez przypadek. No i tutaj nie było. Mamy nowy obszar, kryjówka. To jest zadanie poboczne. I to jest o tyle istotne, zadanie poboczne. No, mamy skrzynię. Tu mamy jeszcze jedną wiadomość, że w tej skrzyni jest cenny przedmiot. Bo mamy żeton do powozu. Żeton do powozu, który jest, pozwala nam wrócić do powozu, a to się może przydać. Myślałem, że on jest wielokrotnego użytku. Nie, on jest jednokrotnego użytku, ale będzie można potem jeszcze kupić taki powóz, taki żeton. I myślę, że zawsze warto mieć w zapasie 2-3 żetony, żeby nie męczyć się tak jak teraz. Teraz teoretycznie mam tutaj zadanie główne i zadanie poboczne i do niego mogę teraz się udać. I chyba po prostu zrobię taki skrót filmu w tym momencie. Dobra, ściąłem trochę tego filmu, tej całej podróży. Zmierzam teraz tutaj do i zadania pobocznego, i zadania głównego. A tu już mamy scenkę. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean?
You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Scenka, która jest dość długa, trochę tutaj można porozmawiać z nimi, ale mamy nowy cel, udać się do kamieniołomu. Ale zanim, to właśnie jeszcze tutaj pan chce z nami porozmawiać. Monsieur Necker, you took my advice. I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Pan chce, żebyśmy odnaleźli jego żonę. I tutaj właśnie mówiliście mi, żebym najpierw odnalazł jego żonę. Chociaż ja myślałem, że to chodzi o tego Moribo. Więc pomyślałem, że zanim pójdę do kamieniołomu, spróbuję odnaleźć jego żonę. Tutaj mamy właśnie jeszcze w środku mamy 3 opcje zadań pobocznych. Samotność w czeluści to jest właśnie niby quest ostatni, znaczy zadanie ostatnie, które nas będzie blokowało przed dalszym postępem. Tutaj jeszcze Wersalu nie ma, ale mamy Montmartre. Tam jest kamieniołom. Ale ja póki co spróbuję zbadać ten kościół i odnaleźć żonę. To będzie też obarczone wieloma scenkami. No ale mając kompas, który nam będzie wskazywał drogę, powinno pójść w miarę sprawnie. I should be able to find a way. Właśnie. I have already
Mamy to 334 metry do celu. Dobra. To może też to obetnę, bo tutaj wiele nie będzie. Myślę, że każdy trafi. A to jest miejsce, gdzie biliśmy się z tym mroźnym akolitą. No. I tutaj zrobiliśmy zadanie znajdź Susan Necker. Właściwie jeszcze nie zrobiliśmy, musimy... Tutaj dojdziemy. Tu mamy jeszcze przeciwnika, ale szybko cyk. Klucz. Tam musimy teraz otworzyć tamte wrota. Tego odciągnę, podbiegnę i otworzę. I tu jest właśnie ten zamek, o którym też pisaliście, że zamek, który otwieramy dopiero przy questach, przy zadaniach właśnie pobocznych, tak jak to ma właśnie teraz miejsce, że dopiero wtedy można go otworzyć. No a tutaj już idąc w dół cały czas, myślałem, że ci wstaną. Niestety nie chcieli wstać. No i tu mamy niby spoko przeciwników, ale nie są to tacy prości, szczególnie ten z 2 garnkami w dłoniach. Na szczęście został pokonany bez większych obrażeń moich. Mam też cały czas w zapasie właśnie karabin, pistolet, strzelbę, pociski. Wszystko naraz. Jeszcze mały skarb. Ulepszony granat mrozu, 2 sztuki. No i tutaj na górę można jeszcze wskoczyć. Tam ikonka pokazuje. Zebrać jakiś skarb. Wydaje mi się, że to tylko po to. Tylko albo aż, bo to esencja wojowniczego ducha. Tu można jeszcze ścianę rozwalić. No i właśnie tak jak mówię, za tą ścianą albo jest to skrót, taka ściana, albo po prostu skarb. No i to jest też esencja wojowniczego ducha, czyli sporo dostaniemy tych dusz, więc warto się rozglądać, pukać w każdą ścianę. Znowu skarb. No i cały czas właściwie idziemy takim korytarzem, więc ktoś może powiedzieć, no jakby nuda, ale tutaj walka. I to nie będzie prosta walka, to nie jest żaden mini boss. Ale ten gościu z tymi dzwonkami, no to narobił mi tutaj szkody.
Wszystkie butelki straciłem na walce z tym panem. I zdobyłem 3 kapsułki alchemiczne. Po prostu wypas. Ale tutaj to akurat być może, na pewno to był powód taki, że używałem złych granatów po prostu. To była kwestia użycia odpowiednich granatów, tylko że te granaty też kosztują. I potem masz taki dylemat właśnie, czy granat, czy podwyższyć poziom. I muszę chyba faktycznie, chłopaki, przyznać wam rację i ubrać w końcu strój. Trochę mnie odstrasza, bo ma po prostu zerowy pancerz. A tutaj strojów nie można ulepszać. Strój, no i ten moduł poszukać, no. Może to jest moduł pierwszego poziomu. To znowu miejsce, w którym byłem, bo to są te 2 wariaty, które śpiewają. Mamy otwarty znowu skrót, znowu brama. I tutaj mamy liścik od Susan Necker. I teraz trzeba wrócić do Neckera. Czyli do wozu i do Neckera. Dobra, robię skrót. No i jestem już przy kościele, lecimy dalej do naszego Neckera, żeby powiedzieć, patrzcie, tu są 3 osoby, 4 właściwie, 4 zadania poboczne, które można w tym miejscu pchnąć dalej, ale to się wiąże z rozmową. Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The 3 of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit, as long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père.
Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Monsieur Bailly, Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur Bailly. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories, but the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource? What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Udaj się do magazynu, w którym przechowywany jest proch. Dobra. W następnym odcinku udaję się do magazynu.